We wrześniu 1939 roku Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki dokonały zbrojnej inwazji na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W wyniku tej agresji prawie 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym około 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. Na okupowanych terenach Polski Niemcy wprowadzili karę śmierci nawet za najmniejszą pomoc Żydom. Stanisława i jej córka Halina Kamińskie z Sosnowicy na Lubelszczyźnie podczas niemieckiej okupacji ukrywały nieznanego z imienia i nazwiska mężczyznę żydowskiego pochodzenia. Cała trójka została przez Niemców zamordowana. Po zajęciu Sosnowicy na początku października 1939 roku Niemcy zamordowali 30 Żydów. W styczniu 1941 roku Niemcy przesiedlili część Żydów z Mławy, a w marcu dużą grupę z Lublina. Latem 1941 roku w okolicy osady niemieccy okupanci założyli obóz dla sowieckich jeńców wojennych. Po ucieczce kilku z nich miejscowi Żydzi zostali oskarżeni o pomoc w zorganizowaniu ucieczki i ukrywanie więźniów. W efekcie Niemcy rozstrzelali 7 Żydów. W kwietniu 1942 roku okupanci zabrali wszystkie dzieci żydowskie z Sosnowicy i wywieźli je w nieznanym kierunku. W listopadzie 1942 roku wszystkich znajdujących się w mieście Żydów przeniesiono do getta we Włodawie. Stąd wraz z ostatnimi Żydami z Włodawy zostali wywiezieni do niemieckich obozów zagłady w Treblince oraz Sobiborze. Przed wywózką znaczna grupa młodych ludzi zbiegła do okolicznych lasów. Części z nich udało się przetrwać do końca wojny. Stanisława Kamińska urodziła się w 1891 roku w Radostowie, a jej córka Halina w 1926 roku w Chorodle. Niestety nie znamy personaliów trzeciej ofiary. Wiadomo tylko, że był to mężczyzna pochodzenia żydowskiego. Miał być znany Kamińskim od dłuższego czasu. W okresie okupacji mieszkał w lesie w kolonii Karolin, był dożywiany przez Kamińskie w zamian za pomoc w gospodarstwie. Około 2 tygodnie przed zabójstwem Stanisława Kamińska dała mu schronienie w domu, być może w związku z niższymi temperaturami, które nadeszły jesienią. Dowiedział się o tym jeden z mieszkańców Sosnowicy i doniósł Niemcom. Nie posiadamy informacji, kiedy dokładnie zginęła cała trójka. W zeznaniach pojawiają się różne daty, zaś urzędowe akty zgonu podają datę 18 grudnia 1942 roku. Na podstawie zeznań w śledztwie prowadzonym przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich wiemy, że miejsce zakopania zwłok wyznaczył sołtys, prawdopodobnie Tadeusz Pogonowski. Plac przy młynie oraz pobliski park były częstymi miejscami egzekucji. Dół na zwłoki obok młyna należącego do Stanisława Topolskiego wykopali Edward Abaszow i Benedykt Zając. 2 lub 3 Niemców przyprowadziło w jego pobliże swoje ofiary. W relacjach świadków wielu zbrodni wielokrotnie przewija się określenie policjanci z Lasku. Być może to oni zastrzelili najpierw młodszą Halinę Kamińską, potem Stanisławę, a na końcu ukrywanego przez nich mężczyznę żydowskiego pochodzenia. We młynie przebywał wówczas Józef Dawidek, który zeznawał po latach. Nie wyglądałem, aby zobaczyć egzekucję, bowiem Halina Kamińska była moją szkolną koleżanką i po prostu nie mogłem patrzeć na jej śmierć. Historycy szacują, że Polacy w czasie II wojny światowej uratowali kilkadziesiąt tysięcy swoich żydowskich współobywateli. Niemieccy okupanci zabili za tę pomoc około 1000 Polaków.